Vertical. Chyba jedna z moich ulubionych konkurencji, jeśli chodzi o biegi górskie. W tym roku splot różnych okoliczności, głównie zdrowotnych, spowodował, że pojawię się na Mistrzostwach Polski i miejmy nadzieję na Mistrzostwach Europy właśnie na Verticalu. Dlatego też udaję się dzisiaj na trasę Mistrzostw Polski, która nieco różni się w stosunku do tej, na której wygrywałem mistrzostwo 2 lata temu. Zabiorę Was ze sobą na ostatni, bardzo mocny trening przed tym Verticalem. Zobaczycie symulację tempa startowego, zobaczycie bardzo mocne odcinki i kawałek trasy, który ze mną razem przebiegniecie. Zapraszam do oglądania. Mały dylemat odnośnie butów, bo patrząc na warunki, które dzisiaj tutaj mamy, chyba troszkę też popadało i cały czas myży. Spodziewam się dosyć dużego błota na tej trasie, no a chcę być dosyć mocno przyczepny dzisiaj, więc miałem biegać w torrentach czwórkach, ale chyba wypróbuję jednak Evo Javsy, chociaż zakładam je teraz na rozgrzewkę głównie po to, żeby sprawdzić, czy mi pasują, bo to jest model, którego już nie ma niestety w sprzedaży. On jest świetny na błoto, świetny na Verticale, no po prostu trzyma się gruntu i gryzie glebę strasznie. Natomiast to jest model z Vinted, który znalazłem gdzieś na Węgrzech, był opisany, że jest 44 i 2/3. No przyszedł mi numer 45 i 1/3. Także no szczerze powiem, nie wiem, czy one zostaną mi w ogóle na nogach. Dlatego ubieram je na rozgrzewkę. No ale mam nadzieję, że się jednak sprawdzą. Normalnie no mam rozmiar powiedzmy troszeczkę mniejszy. Ale liczę na to, że no jednak będę w stanie w nich biegać, bo uwielbiam ten but, jeśli chodzi właśnie o trudny teren, techniczny teren, szczególnie błoto. Fajnie byłoby, jakbym mógł ich użyć na przykład na Mistrzostwach Polski, jeśli będzie taka potrzeba. Znajdujemy się na początku trasy, za mną gdzieś tam jest początek trasy Verticala na Mistrzostwach Polski i dzisiaj będę wykonywał trening właśnie na trasie Verticala. Z racji na fakt, że trasa troszeczkę się zmieniła, startujemy w nieco innym miejscu niż wcześniej i dobiegamy do nieco innego miejsca niż wcześniej na trasie, planowałem zrobić taki rekonesans z trenerem i dobrze, że trener mnie uświadomił, że ta trasa jest zmieniona. A będzie dzisiaj co oglądać i będzie dzisiaj co robić. Będziemy wykonywać dzisiaj 20 do 25 minut takiego mocniejszego Verticala tempem startowym właśnie na tej trasie, a później jeszcze 5 razy 2 minuty bardzo mocno na przerwie 3 minuty. Wszystko na podbiegu. Można powiedzieć, że jest to ostatni tak mocny trening przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się już za 8 dni. Nagrywamy to w czwartek, na tydzień przed Mistrzostwami Polski. Forma dobra, szczególnie pod górę. Zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj na trasie. Pogoda wprawdzie no, taka sobie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No to zaczynamy rozgrzewkę. Rozpoczynając ten wertikalowy 25-minutowy odcinek, przyświecało mi jedno. Nie zacząć za mocno, a jednocześnie zacząć takim tempem, które rzeczywiście będzie startowe na dystansie pełnego wertikalu, a nie które będzie startowe czy też maksymalny na dystansie tych 25 minut. To jest znaczna różnica. Stąd też nie był to wysiłek maksymalny, pamiętajcie, tylko bardzo mocny wysiłek w strefie czwartej. Rozpocząłem mocnym asfaltem i on na samym początku faluje troszeczkę, natomiast później zaczyna wznosić się nieco mocniej w górę, takim 20% nachyleniem. Ten początkowy odcinek to, uwaga, jest segment Ochotnica Challenge, bodajże by Kasia Niewiadoma, także pozdrawiamy Kasię Niewiadomą, gdyby z jakichś przyczyn trafiła do mnie na kanał. I biegniemy tutaj właśnie asfaltem. Nie wiem, czy organizatorzy celowo cały ten odcinek poprowadzili asfaltem, bo w pewnym momencie przy charakterystycznym zakręcie o 180 stopni w lewo można pobiec prosto i pobiec tam bardzo taką fajną, wznoszącą się już nieco mocniej ścieżką bezpośrednio górską, która łączy nas później z wbiegiem już na ten najstromszy odcinek. Może będzie się to różniło na trasie Verticala. Zbiegłem sobie specjalnie tamtędy, żeby zobaczyć ewentualnie, czy taka możliwość będzie. Natomiast oczywiście zobaczymy. Ten pierwsze 1,5 km jest pofałdowany. Jak widać, jest ono właśnie typowo po asfalcie. Ten wysiłek odczuwałem tutaj jako dosyć mocny i musicie wiedzieć, że
Sam ten początek zrobiłem w gapie, czy też w NGP, w zależności od tego, na czym się to ogląda, rzędu około 3 minut na kilometr i to było naprawdę bardzo, bardzo mocne tempo, natomiast muszę szczerze powiedzieć, że jestem mocny teraz pod górę. Biega mi się pod górę bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie zaryzykowałbym nawet stwierdzenia, że to najmocniejszy czas, w jakim kiedykolwiek byłem jako biegacz górski, jeśli chodzi o podbieganie. W pewnym momencie wbiegamy już właśnie na ścieżkę, która biegnie bezpośrednio po szlaku, czy ogólnie jest po prostu ścieżką już typowo ziemną i pniemy się nią spokojnie do góry. Tutaj mieliśmy dosyć niewygodne, można powiedzieć, warunki. O ile tutaj na dole wszystko jest w porządku, o tyle u góry będzie już nieco więcej błota, będzie nieco więcej ślizgania się, jak zresztą zaraz zobaczycie. Przebiegamy tutaj przez taką otwartą przestrzeń, przez taką otwartą łąkę, która jest, można powiedzieć, drogą przed męką, tak bym powiedział, bo ten odcinek, który następuje zaraz, ten kilometr, będzie na nachyleniach już grubo powyżej 20%. Jeden z tych kilometrów, który tutaj przebiegłem, miał 23,5% średnio, co jest ogromnym, bardzo ogromnym nachyleniem, jeśli chodzi o ten wertykal. I muszę powiedzieć, że różni się on trochę w porównaniu do tego, co mieliśmy w latach ubiegłych, z tego względu, że tam cały czas biegliśmy zielonym szlakiem. Tutaj natomiast biegniemy sobie raczej taką ścieżką, czy też można powiedzieć drogą raczej leśną, towarową, która ma nas doprowadzić później do tego zielonego szlaku. I szczerze powiem, jest to coś, co cieszy mnie jako zmiana. Głównie z tego względu, że jest to coś nowego. Nie ma tutaj cały czas dokładnie takiego samego nachylenia, jak było co roku, więc będziemy w stanie porywalizować w nieco innych warunkach, które może będą też troszeczkę bardziej odpowiadać mi jako zawodnikowi, ponieważ, jak wiecie, teraz bardzo, bardzo dobrze czuję się na dużych, mocnych nachyleniach. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że tak jak zawsze, biegnąc pod górę tutaj myślałem, że kurde, biegnę słabo, że biegnę wolno i mijając zaraz Kubę, który nagrywał dla was te fajne ujęcia, muszę powiedzieć, że sam się zdziwiłem, że Kuba był w stanie tyle wytrzymać, więc szacun dla niego, szacun za robotę, którą wykonuje dla tego kanału i za to, że wy możecie oglądać też takie kadry. Pniemy się tutaj właśnie dosyć mocno w górę. I muszę wam powiedzieć, że czułem oczywiście już tutaj pewien kwas. Czułem, że nogi nieco mi zaczyna zalewać. Natomiast nie był to jeszcze wysiłek maksymalny, ponieważ, tak jak wspomniałem, chciałem pobiec tempem mniej więcej startowym, jeśli chodzi o te całe 6,5-6,7 km. Możecie natomiast słyszeć po moim oddechu, że jest to naprawdę ciężki wysiłek. Szukam tutaj przyczepnej ścieżki i to też muszę powiedzieć, że generalnie rzecz ujmując, na tym wertykalu bardzo istotne jest też to, żeby starać się przynajmniej wybierać najbardziej przyczepny moment, najbardziej przyczepny grunt z tego względu, że na tak dużych nachyleniach każde uślizgnięcie kosztuje nas dodatkową ilość energii, a tego oczywiście nie chcemy. Chcemy cały czas zostawać w mocnym rytmie, chcemy cały czas podbiegać, kontrolując to tempo, i musicie też wiedzieć, że ogólnie tak mocne podbiegi wiążą się po prostu z bólem. Tutaj odczuwamy już ogromne zmęczenie i odczuwamy, że to zmęczenie daje nam bardzo duże objawy. Można powiedzieć, że coraz mocniej zalewamy ten nasz organizm kwasem. I na tym wertykalu też trudnością jest to, że znajdują się tutaj przełamania. To nie jest cały czas bieg pod górę. Szczerze mówiąc, dla mnie byłoby znacznie lepiej, gdyby to był cały czas bieg pod górę, ponieważ lubię takie momenty. Natomiast zdarzają się też wypłaszczenia, zdarzają się takie miejsca, w których nachylenie jest rzędu mniejsze niż 5%, więc można powiedzieć, że praktycznie jest to płasko. Natomiast im wyżej było na tym wertykalu, tym było trudniej. Muszę powiedzieć, że tutaj było tak, że im dalej w las, można powiedzieć,
tym większe błoto i później nawet w pewnym momencie zaczął się też lód i śnieg. Jeśli takie warunki będą nadal, no to niestety nie predysponuje to do rekordów, co znacznie utrudnia też kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, gdyż, no wiecie, ITRA Verticali nie wycenia jakoś mega mocno, co stwarza pewne problemy, ponieważ kwalifikacja na Mistrzostwa Europy zaczyna się od 850 punktów ITRA, czyli dosyć dużo. Te miejsca wypłaszczeń również nie pomagają w uzyskaniu dobrej wyceny, ponieważ jeśli zdarza się tutaj właśnie takie wypłaszczenie, no to algorytm zazwyczaj bierze je jako nieco prostszą trasę, co utrudnia uzyskiwanie dobrych rezultatów. Ja natomiast patrząc na to wszystko będę cisnął po prostu najmocniej jak potrafię i ten końcowy odcinek, w którym zostawię Was już tylko, jeśli chodzi o moją narrację z moimi odgłosami zmęczenia już przy tętnie blisko 180, starałem się napierać już nieco mocniej, tak aby zasymulować samą końcówkę. Zaczynam 2-minutówki, więc teraz będzie mocno. Odcinki 2-minutowe miały za zadanie podnieść tolerancję tą kwasą mlekową, ale też właśnie popracować nad górnym pułapem tego VO2 max, czyli poboru tlenu. Uwierzcie mi, że ruszając na pierwszy odcinek odczuwałem totalną masakrę. To było bardzo ciężkie odczucie, ponieważ po 1 minucie już zalał mnie znowu kwas. Natomiast o to tutaj też chodzi, aby budować tolerancję na takie zmęczenie, aby budować tolerancję na taki wysiłek maksymalny, można powiedzieć, i przez to też doprowadzać ciało do pewnego limitu. I to było też naszym celem, żeby zbudować taką też odporność i możliwość metabolizmu kwasu mlekowego. Udało się to dosyć dobrze. Naprawdę na każdym kolejnym odcinku odczuwałem, że cisnę naprawdę mocno, że daję z siebie wszystko i trzeba powiedzieć, że było to naprawdę zasadne, ponieważ miałem tutaj prędkości pionowe rzędu 60 metrów na te 2 minuty, więc jest to bardzo szybko i były one powtarzalne na każdym odcinku, więc nie zwalniałem, tylko cały czas byłem w dobrym rytmie i cały czas bardzo mocno cisnąłem, z czego bardzo mocno się cieszę. No i już po treningu, jak zwykle po czymś tak mocnym, czacha paruje i czuć tą krew w ustach. Łącznie chyba pokonałem w te 25 minut na trasie 4200 albo 4100 metrów. Zobaczymy później w podsumowaniu. Ale no tak jak widzicie, to jest właśnie część trasy tego Verticala na Lubań. Tu jest dość stromo. To jest chyba, szczerze powiem, najstromszy fragment trasy i różnica jest taka, że tak jakbyś mógł Kuba pokazać, że w ubiegłych latach podbiegało się z tej ścieżki, a teraz popatrzcie, podbiega się z tej i żeby pokazać różnicę terenu, no to jestem od Kuby teraz jakieś 3 metry, no jestem na wysokości jego pasa, także możecie sobie pomnożyć później ile tu jest procent. Tu jest około 35 generalnie procent, także no test wypadł bardzo dobrze. Mogłem napierać cały czas i pomimo tego, że jak zawsze tak sobie później myślę, że kurczę, może mogłeś mocniej, to jednak no to był mega mocny wysiłek, tym bardziej, że tu nie jest cały czas pod górę i chyba średnia prędkość pionowa na Verticalu na tym pierwszym wyszło mi powyżej 1500, praktycznie w pobliżu 1600 metrów na godzinę, więc generalnie sporo, a musicie wiedzieć, że tutaj tych wypłaszczeń trochę jest. Teraz już tylko zbieg do samochodu, odpoczynek, jedzenie, no i cóż, no dalszy ciąg mojej terapii, bo tak jak pisałem w kilku poprzednich postach, jeszcze zdrowy do końca nie jestem i na przykład jeśli miałbym biegać prechybę, to prawdopodobnie później
troszeczkę bym się rozwalił. Także szybki zbieg do samochodu. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że z kimś z Was spotkam się w Szczawnicy. Na pewno będziecie mogli mnie spotkać na Verticalu. Później będę kręcił się gdzieś w okolicach startu, wspierając kolegów i koleżanki. Także zapraszam ewentualnie do zbicia piątki, do pogadania krótkiego. Na pewno będę też dla Was dostępny. Jeśli podobał się Wam ten materiał, oczywiście jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji kanału, dzięki czemu mogę docierać do coraz większej ilości osób. Rozważcie też proszę wsparcie na Patronite, dzięki czemu takie odcinki mogą powstawać znacznie częściej. Dodatkowo skomentujcie, gdzie Wy zamierzacie teraz startować. Sezon startowy rozpoczyna się pełną parą. Życzę Wam powodzenia, a tymczasem lecę do samochodu, ubieramy się i regeneracja do Mistrzostw Polski.